Jako dyrektor i osoba, która programuje, to wyczekuję na wszystkie koncerty z równą niecierpliwością. Ale rzeczywiście jest coś takiego specjalnego w recitalach i zawsze staram się, żeby w sezonie przynajmniej jeden albo kilka takich recitali się pojawiło. W obecnym sezonie będziemy mieli okazję posłuchać fantastycznych recitali dwójki pianistów Bruce'a Liu i Ewy Pobłockiej. Pianistów z różnych generacji, ale no już o wielkiej renomie, wspaniałych, z różnym też bardzo repertuarem, bo pani Pobłocka zaprezentuje Das Wohltemperierte Klavier, a Bruce Liu będzie miał bardziej zróżnicowany program, nie tylko chopinowski. No i wysłuchamy też fantastycznych recitali skrzypków, którzy się świetnie zaprezentowali na ostatnim konkursie Wieniawskiego. To będzie Hina Maeda, która została zwyciężczynią tego konkursu, i Wojtek Niedziółka, który był najlepszym polskim kandydatem. Jeżeli chodzi o wszystkie koncerty, taka myśl, która przyświecała mi w tworzeniu tego sezonu, to była różnorodność. Różnorodność dotycząca zarówno składu osobowego, od kameralnego składu dwuosobowego, po właściwie największy 10-osobowy skład, który będzie reprezentować wspaniały niemiecki zespół German Brass. Ale ta różnorodność też pojawia się i w repertuarze, i w ciekawym zestawieniu instrumentów, i w nietypowych ujęciach niektórych tematów, a także w tym, że będzie zarówno taka młodzieńcza energia, i to zarówno od wykonawców, jak i wśród wybranych kompozycji, jak również dojrzałość. Wszystko będziemy mogli w tym sezonie, wszystkiego będziemy mogli posłuchać i zobaczyć. No właśnie, jest to jedna z takich ciekawostek, na które chciałem zwrócić uwagę, że od razu nasuwa się pytanie, no to jak to, różnorodność, a te same instrumenty? I to jest takie trochę puszczenie oka do naszej publiczności, bo instrumenty te same, kiedy jest ich więcej niż jeden, dają po prostu zupełnie inne możliwości, i też bardzo starałem się, żeby repertuar był możliwie zróżnicowany, żeby te możliwości pokazać. I będą to faktycznie duety akordeonowy, gitarowy, skrzypcowy w wykonaniu wspaniałych, no wielokrotnie nagradzanych za granicą i w Polsce artystów. Ale mamy również zespół, nasz tutaj NFM-owy, zespół, to jest Polish Cello Quartet, złożony z 4 wiolonczel, no, który też ma wspaniałe osiągnięcia, zarówno koncertowe, jak i nagraniowe. Zapraszam do wysłuchania najbliższego koncertu, na którym koledzy z kwartetu wiolonczelowego będą prezentowali materiał z najnowszej płyty z transkrypcjami utworów Chopina, właśnie na 4 wiolonczele. To nie jest też taka codzienność, żebyśmy przychodzili na koncerty tego typu, dlatego myśląc o różnorodności, pomyślałem, że też potraktujmy to w ten sposób, posłuchajmy czegoś nowego, czegoś nieoczywistego, czegoś, czego na co dzień nie słuchamy. Tak się złożyło, że rzeczywiście w tym sezonie biorę udział w 2 takich projektach, chociaż muszę zaznaczyć, że w tym pierwszym koncercie otwierającym cykl obok oktetu Mendelssohna pojawiła się kompozycja zapowiadająca właśnie te składy jednolite pod względem instrumentarium Grażyny Bacewicz, kwartet na 4 skrzypiec. Była to jakaś też przemyślana decyzja pokazująca, że obok tej muzyki, która może być tak bogata i symfonicznie brzmiąca, możemy mieć zupełnie inną jakość. Jeżeli chodzi o sekstety Brahmsa, faktycznie to też są 2 dzieła znane z tego, że pomimo, że jest 6 tylko wykonawców, to one mają bardzo symfoniczne brzmienie. Natomiast chciałem jeszcze dodatkowo zachęcić do przyjścia na ten koncert, dlatego że ten projekt przygotowywałem wraz z artystami z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach już od kilku lat.
i staraliśmy się stworzyć jakiś taki wspólny projekt, który udałoby nam się zaprezentować zarówno we Wrocławiu, jak i w Katowicach. Po kilku latach takich wspólnych starań udało się to zrobić. W czerwcu tego roku wystąpiliśmy już w siedzibie Nospru, a w maju przyszłego roku będziemy mieli okazję zaprezentować ten projekt. Uważam, że bardzo udany naszej wrocławskiej publiczności. Moim zdaniem warto się skupić na tym, czego takie koncerty symfoniczne nam nie mogą zaoferować, a co możemy znaleźć w kameralistyce, czyli tej takiej bliskości i intymności, której siłą rzeczy na wielkiej sali koncertowej po prostu nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Weźmy pod uwagę, że koncerty kameralne odbywają się w kameralnych salach mniejszych i to powoduje, że publiczność jest znacznie bliżej artystów i to pozwala na doświadczenie zupełnie innej jakości, nie tylko samego odbioru muzyki, ale wręcz usłyszenia wspólnego oddechu artystów, usłyszenia dźwięku wydobycia na przykład smyczkiem ze struny, jakiegoś przewrotu strony, ale również wydaje mi się, że to, że możemy widzieć skupienie na twarzy artysty z bliska, że możemy poczuć tą interakcję, jak bardzo artyści na scenie grają do siebie nawzajem, jaka jest między nimi też energia, że to powoduje o pewnej unikalności właśnie koncertów kameralnych. Oczywiście są też koncerty, które będą miały to duże, jakieś takie pojemne brzmienie, nazwijmy to symfoniczne, także każdy znajdzie coś dla siebie.